Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Boruś. W poprzednim odcinku omówiliśmy sobie dinozaury oraz pterozaury. Dziś opowiemy sobie o sporej wielkości teropodzie kredowym, który jest dosyć popularny, a więc o Carnotaurze. Przed rozpoczęciem zachęcam cię, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, do zostawienia łapki w górę pod tym filmem, napisania komentarza oraz zasubskrybowania mojego kanału. Dzięki temu mój kanał będzie się rozwijał cały czas. Tymczasem przejdźmy do odcinka. Ruszajmy z materiałem. Carnotaur to dinozaur, a dokładniej teropod żyjący w Kredzie na terenie dzisiejszej Argentyny w Ameryce Południowej. Był mięsożercą, więc drapieżnikiem, lecz nie gardził padliną. W większości polowań karnotaury polowały samotnie na takich roślinożerców jak iguanodony. Jednak czasami polowały w grupach na ogromne sauropody, takie jak argentynozaury, żyjące w tym okresie co karnotaury, oraz tak samo jak one na terenie dzisiejszej Argentyny. W łańcuchu pokarmowym swojego środowiska były prawie na szczycie, co dawało im swobodę w rozwoju oraz życiu. Jedynym drapieżnikiem, który był dla nich zagrożeniem w walce o dominację i terytorium, do łowów, był jeszcze od nich większy giganotozaur. O tym drapieżniku powiem w poświęconym mu odcinku. Tymczasem wróćmy do Carnotaura. Długość jego ciała wynosiła od 8 do 10 metrów i od 3 do 4 metrów wysokości, a waga wynosiła nieco mniej niż 1,5 tony. Był on lekkim i szybkim dinozaurem, więc był dobrze przystosowany do pogoni za zdobyczą. Carnotaur posiada także dwa charakterystyczne dla jego gatunku elementy ciała. Są to dwa wyrostki kostne na głowie w kształcie rogów i to właśnie z ich powodu Carnotaur często jest nazywany prehistorycznym bykiem. Drugi element to bardzo krótkie ręce, które nie były w stanie niczego nawet chwycić. Co do zębów, Carnotaur miał ich 62, a każdy z nich był ostry i długi. Carnotaur należał do grupy abelizaurów, czyli do grupy ogromnych teropodów. Jest on najlepiej poznanym dinozaurem półkuli południowej oraz jednym z najlepiej poznanych dinozaurów na świecie. Jedyny jego szkielet został odkryty w roku 1984 przez paleontologa Josa Bonaparte. Był on jednak niezwykle dobrze zachowany oraz kompletny. Dzięki temu dobrze znamy jego zwyczaje, styl życia oraz wiele innych ciekawych informacji o nim. Carnotaur miał długą szyję. Miał także bardzo wysunięty do przodu cały tułów i korpus, więc z tej racji miał on silne i bardzo umięśnione nogi. Żył on około 70 milionów lat temu. Carnotaurus, a więc nazwa oryginalna Carnotaura, oznacza mięsożerny byk, a jest tak przez wcześniej przeze mnie wspomniane rogi. Poza szkieletem znaleziono także wiele odcisków skóry, co także pomogło w badaniach dotyczących tego teropoda. Jego czaszka była niewielka, bo miała około 60 cm, była jednak wytrzymała i twarda. Teraz powiedzmy sobie jeszcze o tych rogach. Do czego one mogły służyć? Najprawdopodobniej służyły do przepychania się dwóch karnotaurów, tak jak robią to dziś na przykład byki. Takie walki tych teropodów toczyły się najpewniej o dominację w stadzie. Rogi mogły także pełnić funkcję reprezentacyjną. Okej, to by było na tyle. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Pamiętajcie o ocenieniu i skomentowaniu tego materiału. Jeśli mnie jeszcze nie zasubskrybowałeś, to do tego cię zachęcam. Teraz, gdy są wakacje, będę miał najprawdopodobniej więcej czasu na robienie filmów. Na koniec chciałbym powiedzieć, dlaczego zmieniłem awatara. Zrobiłem tak, ponieważ kilka osób już mi mówiło, że nie pasuje on do kanału. W komentarzach możecie napisać, co sądzicie o nowym awatarze. Tymczasem żegnam się z wami, życzę wam wszystkim zdrowia i do usłyszenia. Cześć!